No siemanko, dalej lecimy z testami wentylatorów 140 mm i dzisiaj na tapet bierzemy Arctica P14 ARGB. Ktoś by mógł powiedzieć, test Arctica przecież ostatnio był. Tak, zgadza się, ale wersja ARGB ma zupełnie inną konstrukcję, a co za tym idzie, też osiągi. Więc dzisiaj sprawdzimy sobie, jak się różni w stosunku do standardowej wersji. Wentylator przychodzi w dosyć ciekawym, ciemnym kartoniku z kolorowymi akcentami, najpewniej nawiązującymi do podświetlenia ARGB i podkreślającymi jego obecność. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, cóż, jest bardzo podstawowo. Oprócz samego wentylatora znajdziemy jedynie zestaw śrubek montażowych. Dla większości użytkowników to w zupełności wystarczy, więc nie ma co narzekać. Na plus na pewno fakt, że śrubki są czarne, a to, jak wiadomo, może mieć znaczenie przy estetyce całej budowy. Podstawowy Arctic P14 to bardzo dobry wentylator, ale ma kilka wad, które mogą przeszkadzać bardziej wymagającym użytkownikom. Z uwagi na to, że wentylator ten ma tylko 5 bardzo dużych i grubych łopatek, a do ich budowy nie wykorzystano jakiegoś lepszego materiału typu LCP, mają one tendencję do generowania wibracji, dudnień oraz rezonansów. W połączeniu z niezbyt wysokiej jakości łożyskiem, które jest dodatkowo niestabilne, generuje to profil akustyczny, który przeszkadza użytkownikom i wiele osób się po prostu na niego skarży. W wersji ARGB Arctic zastosował pewną sztuczkę, która eliminuje większość tych problemów, a jest nią technologia połączonych łopatek, którą możecie znać z wentylatorów takich jak Noise Blocker Eloop czy Cooler Master Mobius. A co to daje? Normalnie, bez ringu, na końcach łopatek powstają wiry końcowe, które wynikają z różnicy ciśnień między stroną ssącą a ciśnieniową. Powietrze ucieka z obszaru wyższego ciśnienia w niższy, tworząc spiralny, niestabilny ruch. Efektem tego są lokalne zawirowania i straty objętości przepływającego powietrza, a to bezpośrednio przekłada się na spadek wydajności i wzrost hałasu, zwłaszcza w postaci gwizdu i buczenia. Zastosowanie ringu eliminuje ten efekt. Zamknięcie końcówek łopatek blokuje przepływ powietrza bokiem, dzięki czemu ograniczamy wiry i poprawiamy zarówno wydajność, jak i kulturę pracy. Dodatkowo sam pierścień usztywnia łopatki, co zmniejsza ich drgania oraz rezonans. Ale, i to ważne, między ringiem a ramą wentylatora powstaje martwa strefa, przez którą w warunkach wysokiej impedancji powietrze może się częściowo cofać. To pewien kompromis konstrukcyjny. Mimo tego, patrząc na testy, korzyści wynikające z ringu zdecydowanie przewyższają straty. Na plus należy zaliczyć też gumowe podkładki antywibracyjne na narożnikach, które dodatkowo redukują przenoszenie drgani na obudowę. Wersja P14 ARGB to klasyczny model PST-PWM, czyli wentylator, który pozwala na przekazywanie sygnału PWM do kolejnych jednostek. Możemy więc łączyć kilka wentylatorów szeregowo i sterować wszystkimi z jednego złącza. Główny przewód ma długość 40 cm, a dodatkowa odnoga do podłączenia kolejnego wentylatora dodatkowe 8. Podobnie wygląda sytuacja z 3-pinowym złączem ARGB. Również tu mamy możliwość łączenia wentylatorów szeregowo. Długości przewodów są identyczne jak w przypadku PWM. Arctic P14 ARGB, podobnie jak jego standardowy odpowiednik, ma nietypową grubość 27 mm, czyli trochę więcej niż typowe 25. Dzięki zastosowaniu ringu maksymalne obroty wzrosły z 1700 do 1900 rpm bez istotnego wzrostu hałasu. Minimalna prędkość obrotowa wynosi 200 rpm, a przy sygnale PWM poniżej 5% wentylator może całkowicie się zatrzymać. Zastosowane łożysko to FDB, czyli jedna z form łożyska hydrodynamicznego. Wałek obraca się wewnątrz tulei z olejem, tworząc ciśnieniowy film smarny, który stabilizuje pracę i minimalizuje tarcie. Z doświadczenia jednak wiem, że Arctic stosuje raczej prostsze i tańsze wersje FDB, które potrafią terkotać, szczególnie po dłuższym czasie użytkowania. W dodatku sam silnik wentylatora jest stosunkowo głośny w porównaniu do niektórych konkurentów i bywa, że słychać jego pracę nawet przy niższych obrotach. Testy zaczynamy od pomiaru czystego przepływu bez przeszkód. P14 ARGB wypada tutaj bardzo dobrze, wyprzedzając większość wentylatorów, w tym Fluctusa od Endorphi. Tak naprawdę niewiele brakuje jej do najnowszej Noctuły A14X25G2. Poprawa w stosunku do podstawowej wersji P14 jest ogromna. Idealnie widać tutaj korzyści z zastosowania ringu przy zerowym oporze. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności.
Przy maksymalnych obrotach Arctic pod względem wydajności nie wypada już tak świetnie, ale zapewnia świetną kulturę pracy. Dodatkowo widać, że poziom hałasu mimo wyższych obrotów jest identyczny jak w przypadku standardowej P14. Dodaliśmy przeszkodę w postaci kratki wentylacyjnej i zobaczcie, jak wiele się zmieniło. Poprawa w stosunku do P14 jest zauważalna, ale nie zaskakuje. Natomiast Fluctus znacząco wyprzedza Arctica, oferując dużo wyższe osiągi. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności. Po zwiększeniu obrotów do 100% sytuacja wygląda podobnie. Widzimy poprawę, ale niezbyt dużą. Dodatkowo zwiększył się poziom generowanego hałasu. Jak widać, konstrukcja połączonych łopatek nie najlepiej współpracuje z kratką wentylacyjną. No cóż, bywa i tak. Przechodzimy teraz do chłodnicy typu Slim o grubości 30 mm. W porównaniu do P14 nadal widzimy przewagę wydajności. Jeśli chodzi o konkurencję, Arctic może konkurować z Fluctusem jedynie przy niższych poziomach głośności. Natomiast im wyższe obroty, tym sytuacja gorsza. Mimo to wciąż wydajność jest bardzo przyzwoita. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności. Kolejna chłodnica to EKWB C140 o grubości 45 mm. Sytuacja jest tutaj podobna. Widzimy wzrost wydajności, ale nie jest aż tak duży, by konkurować z Fluctusem. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności. Test przy maksymalnych obrotach pokazuje wzrost wydajności przy minimalnie wyższym poziomie hałasu. Zgoła inaczej wygląda sytuacja przy konfiguracji wyciągającej. Arctic jest dosyć blisko Silentwingsa Pro 4, a Fluctus w tej konfiguracji oferuje gorsze wyniki. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Gdy wentylator nie musi walczyć z przeciwciśnieniem, oferuje bardzo dobre osiągi. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności. Teraz czas na Final Bossa, czyli chłodnicę Alphacool UT60 o grubości 60 mm. Po raz kolejny obserwujemy wzrost wydajności w porównaniu do P14, ale jest on chyba najmniejszy spośród wszystkich chłodnic. Ach, te przeciwciśnienie i martwa strefa. Niemniej jednak, nie tylko Arctic ma problemy przy tej chłodnicy. Widoczny jest także wyraźny spadek wydajności Fluctusa przy niższych poziomach głośności, więc tutaj Arctic może poważnie konkurować z tym produktem. Przewaga Fluctusa pojawia się dopiero przy wyższych poziomach hałasu. Zerknijcie teraz na wykresy z poszczególnymi poziomami głośności.
Jak widzicie, wersja ARGB, mimo że na pierwszy rzut oka może nie wprowadza dużych zmian, tak naprawdę wyeliminowała największe bolączki P14. Otrzymujemy zwiększoną wydajność, zmniejszony poziom hałasu i ogólną poprawę odczuć akustycznych tego wentylatora. Myślę, że najlepiej to słychać na próbkach dźwiękowych, które Wam dostarczyłem. Zredukowane zostały szczyty tonalne, rezonanse oraz dudnienie, buczenie, a to zasługa połączonych łopatek oraz usztywnionej konstrukcji. Jakie minusy niesie za sobą zastosowanie takiego ringu, to myślę, że dokładnie pokazuje test bez przeszkód i potem po zastosowaniu tych przeszkód z tym wentylatorem. Tutaj teoria potwierdziła się w praktyce, ale jest jeden scenariusz, w którym ten wentylator wypada naprawdę bardzo dobrze. Jest to konfiguracja wyciągająca, czyli pull. I w tym scenariuszu nie dość, że wentylator ma wyższą wydajność niż na przykład Fluctus, który lubi piszczeć w takiej konfiguracji i wydaje bardzo nieprzyjemne dźwięki, to dodatkowo Arctic P14 ARGB jest jednym z najlepiej brzmiących wentylatorów właśnie w tej konfiguracji, więc myślę, że skradnie serce niejednej osoby, która właśnie w takiej konfiguracji chce sobie wentylatory na przykład na chłodnicy zamontować, więc tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Dużym plusem jest także 6 lat gwarancji, możliwość szeregowego łączenia zarówno PWM zasilania, jak i podłączenia ARGB, a także tryb 0% RPM. Za ten wentylator musimy zapłacić około 60 zł, gdzie Fluctus w wersji czarnej to 50-60 zł, a wersja ARGB około 80. Ale warto zaznaczyć, że oprócz Arctica P14 ARGB jest Arctic P14 Max. I niedawno został on poprawiony, bo na początku Maxy były z łożyskiem kulkowym, które brzmiały bardzo słabo. W tej chwili jest to FDB, a z uwagi na to, że konstrukcja łopatek jest identyczna albo niemal identyczna, wyniki powinny być bardzo podobne. Ale oczywiście spróbuję załatwić sample do testów i te wentylatory P14 Max także przetestować, ale nie powinno być dużych różnic w stosunku do P14 RGB. No i taki P14 Max kosztuje już 45 zł, więc jest trochę tańszy od Fluctusa. I wydaje mi się, że Arctic P14 ARGB będzie bardzo dobrym wyborem dla osób, które szukają bardzo fajnego podświetlenia ARGB i może z jakiegoś powodu nie chcą kupić Fluctusa, tylko Arctica. Wtedy ta wydajność jest do przeżycia, ale najlepiej pokaże się Arctic w konfiguracji pull. I tutaj naprawdę uważam, że jest to dużo lepsza opcja niż wentylator od Endorphy. Także to zależy od Was, jakie macie wymagania w stosunku do wentylatora. No i to chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja Wam jeszcze tutaj zrobię autoreklamę Instagrama. Zapraszam, jeszcze tam nic nie ma, albo już się może coś pojawiło, ale będę go regularnie rozwijał. Będą jakieś newsy oraz bardziej techniczne takie posty, które powinny Was edukować. To wszystko ode mnie. Do następnych filmów. Na razie, cześć.